zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Przypomnijmy teraz, co się działo podczas tego przedsięwzięcia. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Jakub Palowski, analityk, publicysta portalu Defense24. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zanim przejdziemy do spraw aktualnych, porozmawiajmy o tym, co się działo. Tegoroczna konferencja Defense24 Day była szczególna pod wieloma względami, natomiast myślę, że z punktu widzenia słuchaczy najważniejsze będzie to, co zostało podczas tej konferencji ogłoszone, jeżeli chodzi o modernizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. No i przynajmniej kilka takich komunikatów zostało wydanych, zarówno przez pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, jak i przez wojskowych podczas prezentacji oraz paneli dyskusyjnych. No takim stosunkowo największą i najmniej spodziewaną informacją jest to, że jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiony program zakupu dla Polski okrętów podwodnych pod kryptonimem Orka. Te okręty podwodne mają mieć zdolność do długotrwałego przebywania pod wodą w pozycji zanurzonej i jednocześnie mają mieć zdolność do wykorzystania pocisków manewrujących mogących razić cele na lądzie. No jest to na pewno zdolność, która jest polskiej marynarce wojennej potrzebna i przez polską marynarkę wojenną wyczekiwana, można powiedzieć, dlatego że no, flota podwodna, dość eufemistycznie to ujmę, jeżeli powiem, że jest w tej chwili w nie najlepszym stanie, no bo używane okręty, które stanowiły jej większość, musiały już zostać kilka lat temu wycofane, natomiast w tej chwili mamy tylko jeden posowiecki okręt podwodny Orzeł, który no w zasadzie no nie ma już odpowiednich parametrów i jest też starą jednostką. Może co najwyżej służyć przede wszystkim do szkolenia. No właśnie, sprawy związane z tym zapóźnieniem modernizacyjnym polskiej marynarki wojennej, to zanim porozmawiamy chwilę o programie Orka, proszę powiedzieć właśnie, skąd wynikło to, dlaczego akurat marynarka wojenna w tym procesie najpierw utrzymywania, a potem względnej modernizacji, teraz no, mamy dość forsowny proces, dlaczego to jest tak, że akurat tutaj te siły morskie były najbardziej pozostawione na uboczu? Na to się złożyło wiele czynników, ale może skupię się na siłach okrętów podwodnych, dlatego że jeszcze w latach 80., czyli no w czasach PRL, w czasach Układu Warszawskiego, kiedy pełnej suwerenności nie mieliśmy, był plan zakupu 4 nowych okrętów podwodnych typu Kilo, czyli taki jak ten ORP Orzeł, który nam pozostał. Natomiast ten plan upadł, został zakupiony jeden okręt z uwagi na kwestie finansowe, i oprócz niego zostały zakupione 2 okręty poradzieckie używane, Dziki Wilk. I w momencie, kiedy doszło do tego, że trzeba było te okręty wycofać, a to się zbiegło mniej więcej z czasem wejścia do NATO, no to przejęliśmy używane okręty typu Koben, które zostały wyprodukowane w Norwegii, następnie zostały zmodernizowane. No niemniej sposób eksploatacji okrętów podwodnych, skomplikowanie techniczne, ale też wysoki reżim bezpieczeństwa związany z eksploatacją, dlatego że no, okręt podwodny musi być w stanie się zanurzyć, ale musi też być w stanie się wynurzyć, bo inaczej będzie zagrożeniem dla załogi. Tutaj ten reżim bezpieczeństwa jest bardzo wysoki, wyższy niż na przykład przy sprzęcie lądowym, gdzie no, tą eksploatację się przedłuża poza resurs. Również w Wojsku Polskim w wielu wypadkach no, mamy pojazdy specjalne na ciężarówkach ZIL, mamy bojowe wozy piechoty, które są w większości starsze niż ORP Orzeł, czy ten okręt podwodny. Natomiast no, w wypadku okrętów podwodnych nie można sobie pozwolić na takie przedłużanie tej eksploatacji. No dlatego właśnie konieczne jest pozyskanie nowej zdolności. A sama potrzeba posiadania okrętów podwodnych tak naprawdę nie budzi wątpliwości, dlatego że okręty podwodne po pierwsze działają w sposób skryty, dają możliwości prowadzenia rozpoznania, dają możliwości wiązania sił nieprzyjaciela, dlatego że sama obecność okrętu podwodnego, co do którego nie wiemy gdzie jest, powoduje, że dużą część naszych sił okrętowych, czy w wypadku Polski sił nieprzyjaciela, potencjalnego przeciwnika, to trzeba zaangażować po to, żeby tego okrętu szukać, więc one nie będą wykonywać innego zadania. Także no, sama obecność ma znaczenie i dlatego ta zdolność będzie odbudowywana.
Tutaj o tym programie Orka na antenie Polskiego Radia 24 mówił niedawno komandor Maksymilian Dura, ale może powtórzmy jeszcze raz, bo rozumiem, że ta decyzja, o której powiedział szef resortu obrony narodowej, to jest dopiero pewien wstęp, tak? Teraz będzie czas między innymi na wybór tego, kto nam te okręty dostarcza, od kogo je kupimy. Tak, pan minister zapowiedział, że będzie to procedura konkurencyjna. To oznacza, że będą mogły brać w niej udział różne podmioty, zarówno z Europy, jak i spoza Europy. Tutaj no teoretycznie może się pojawić oferta z Korei Południowej lub z Japonii. Jeżeli chodzi o kraje europejskie, to w grę wchodzą przede wszystkim Szwecja, Niemcy czy Francja, ale też nie tylko, bo też mogą się pojawić inne oferty. Pan minister zapowiedział też, że będzie pozyskanie offsetu, czyli pewnych technologii do polskiego przemysłu. W trakcie trwania tej procedury konkurencyjnej będzie musiało zostać dookreślone, czy to będą technologie tylko i aż związane z utrzymaniem tego okrętu w służbie. Powiedziałem tylko i aż dlatego, że no, taki okręt kupujemy na co najmniej 30 lat. Orzeł jest no, w tej chwili już ma dobrze ponad 30 lat, a jeszcze służy. Także tak naprawdę w cyklu życia, czyli po wprowadzeniu na uzbrojenie, my poniesiemy większość kosztów eksploatacji takiego okrętu. Także dobrze by było, żeby te zdolności związane z utrzymaniem w służbie przynajmniej, a najlepiej jeszcze z budową elementów, faktycznie trafiły do Polski. No oczywiście takie procedury są czasochłonne. Czasochłonna jest też budowa okrętu i no można ostrożnie szacować, że nawet jeżeli postępowanie będzie sprawne, to sama jednostka, nowa jednostka pojawi się około 2030 roku. Oczywiście zawsze istnieje możliwość jakiegoś wykorzystania okrętów używanych istniejących, ale oby to było naprawdę rozwiązanie przejściowe, a nie rozwiązanie przejściowe na kilkanaście lat, tak jak już to było wcześniej. No właśnie, czyli rozumiem, że samo nawet rozstrzygnięcie tego konkursu będzie zapewne dokonywane już pod rządami nowego albo kolejnego gabinetu rządowego, bez względu na to, kto ten gabinet będzie tworzył. Pytam dlatego, że zawsze jest kwestia pewnego ponadpartyjnego konsensusu, jeśli chodzi o sprawy dotyczące dostaw dla wojska. No, jak wiemy z historii z III RP, nie zawsze taki konsensus istniał, czasem dochodziło do dość mocnych polemik. No polemiki się zdarzają, ale tutaj akurat byłbym ostrożnym optymistą, dlatego że jest, myślę, świadomość co do tego, że potrzeby sił zbrojnych są ogromne. Środowisko bezpieczeństwa nam się staje powoli środowiskiem niebezpieczeństwa, albo nawet nie powoli, tylko coraz szybciej. No i dlatego no, jest konieczność, żeby te zdolności w siłach zbrojnych budować. Oczywiście dobrze by było, żeby na przykład na etapie uruchamiania takiego postępowania Komisja Obrony Narodowej sejmowa, nawet pracując w trybie niejawnym, dostała możliwie dużo informacji o tym postępowaniu, nawet takich, które nie trafiają do opinii publicznej, no po to, żeby w wypadku ewentualnych zmian, no bo wcale nie przesądzamy, że one będą mieć miejsce, ale tak jak Pan mówi, one mogą mieć miejsce, żeby ta świadomość tego, na jakim etapie jesteśmy, co robimy, była największa pośród wszystkich i żeby ten program no, nie był narażony na takie polityczne A czy pan opóźnienia. by się, no rozumiem, że tu będzie jeszcze długotrwały proces, ale czy pan by się pokusił, jeśli chodzi na przykład o tych europejskich producentów, to czy można w tej chwili określić, tak tylko pytając się tutaj o pana subiektywny pogląd jako eksperta, czy ktoś jest tutaj najlepszy, jeśli chodzi o produkcję okrętów podwodnych? No bo czasem jest tak, że są różni producenci, ale można mniej więcej powiedzieć, kto coś robi najlepiej na świecie. Czy tak jest w wypadku okrętów, czy tutaj raczej sprawa jest absolutnie podlegająca dyskusji? Nie czuję się na siłach na tyle, żeby oceniać zdolności poszczególnych oferentów. Natomiast co mogę powiedzieć, to to, że każdą ofertę należy postrzegać nie tylko przez pryzmat danej platformy, jaka nam zostanie zaoferowana, ale też właśnie tego wsparcia eksploatacyjnego, wsparcia szkoleniowego, obsługi cyklu życia, no bo nawet patrząc na inne platformy bojowe, czy to będzie czołg, czy to będzie samolot, czy to będzie okręt, to lepiej mieć system dający 90% możliwości drugiego, innego systemu, ale za to z dużym zapasem części zamiennych, z możliwością obsługiwania go tak, że nie będzie stał sprzęt lądowy na przysłowiowych kołkach, a sprzęt morski w porcie przez dłuższy czas w wypadku jakiejś drobnej awarii.
Dlatego no, tutaj tych czynników jest po prostu tyle, że ciężko wskazać jednoznacznego oferenta. Takie wskazanie byłoby możliwe tylko przez ekspertów zajmujących się marynarką wojenną, ale też podejrzewam, że jeszcze nie teraz, tylko po dokładnym przeanalizowaniu ofert, które tak naprawdę muszą zostać jeszcze przygotowane. Także no, długa droga nas czeka, zanim to zostanie... To zostawmy okręty podwodne, ale o jeszcze jednym ważnym zamówieniu dla Wojska Polskiego, tym razem dla sił lotniczych, usłyszeliśmy podczas Defense 24 Day. Tak, domyślam się, że mówi Pan o zakupie aerostatów. Już został też wysłany wniosek do władz Stanów Zjednoczonych o to, żeby Polsce 4 takie aerostaty udostępnić. No jest to bardzo ważny zakup, dlatego że aerostat, czyli można powiedzieć tak potocznym językiem sterowiec, to on wynosi ze sobą radar na wysokość kilku kilometrów. Dzięki temu mamy możliwość wykrywania celów niskolecących, celów lecących na tle Ziemi. Radar, który jest na Ziemi, położony, czy stacjonarny, czy mobilny, jaki dobry by nie był, to z uwagi na fizyczne ograniczenia, krzywiznę Ziemi, horyzont, jest w stanie wykrywać cel lecący na przykład na wysokości 100 metrów, a mniej więcej na takiej wysokości latają rakiety manewrujące. No, także i takie, jak spadło nam pod Bydgoszczą w ubiegłym roku, na odległości 40 do 50 km. I to maksymalnie, dlatego że jeżeli mamy teren pofałdowany, to ta odległość się jeszcze dodatkowo zmniejsza. Natomiast w momencie, kiedy, że tak powiem, taki radar trafi w powietrze, no to on już tym horyzontem radiolokacyjnym nie jest ograniczony. I tutaj już odległości wykrywania takich obiektów liczą się w setkach kilometrów. A to zupełnie zmienia świadomość sytuacyjną i możliwość podejmowania decyzji, bo nie wiemy, jak było pod Bydgoszczą i to jest w niejawnych dokumentach. Ciężko się do tego odnosić, nawet nie chciałbym. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli śledziliśmy taki obiekt nisko lecący o takich parametrach naziemnym radarem, to on mógł być śledzony jeszcze tylko przez krótki czas. Potem mógł zostać przejęty przez inną stację. No, mógł też zostać śledzony przez środki sojusznicze, takie jak samolot wczesnego ostrzegania AWACS, ale też nie wiemy, czy on tam był. Bo samoloty, żeby mieć jeden samolot wczesnego ostrzegania w powietrzu, to musimy mieć tak naprawdę 5-6 samolotów, biorąc pod uwagę, że one muszą startować, lądować, trzeba je remontować, załogi muszą odpoczywać, bo to jest sprzęt lotniczy, też wymaga takiego dbania eksploatacyjnego. Paradoksalnie podobnie jak w wypadku okrętów podwodnych, chociaż to są zupełnie inne rodzaje sił zbrojnych, ale pewne podobieństwa jednak bym tu widział. Natomiast taki sterowiec, on charakterystykę pracy ma podobną do radaru naziemnego, czyli takiego, który jest w jakimś określonym miejscu, jest w dyżurze bojowym i tak naprawdę może go pełnić w sposób ciągły, czyli dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. No z tą różnicą, że jest w powietrzu, dlatego nie jest ograniczony, jeżeli chodzi o wykrywanie... Pewnie jest to dla tych, którzy nie są specjalistami od spraw wojskowych, pewne zaskoczenie. Niedawno dowiedzieliśmy się chociażby z tych zadrażnień chińsko-amerykańskich, jak poważną rolę mogą pełnić balony, a tutaj widzę na zdjęciu chociażby przy pana publikacji amerykańskie oczy dla polskiego nieba, zdjęcie tego aerostatu, no tak, to rzeczywiście wygląda prawie, że jak sterowiec z czasów grafa Cepelina. To wciąż jest, rozumiem, militarny. Ja wiem, że to jest coś innego, bo tamte były wielkie, żelazne i miały być załogowe, natomiast chodzi mi o kształt pewien i o to, że rozumiem, że ten dawny wynalazek jest wciąż skuteczny. W jednym miejscu i na takiej uwięzi, bo to chodzi o to, żeby system był pod kontrolą i w jednym miejscu, żeby się normalnie, bezpiecznie mógł odbywać cywilny ruch lotniczy. Ja jeszcze dodam, że Stany Zjednoczone używają takich sterowców do ochrony swojej granicy z Meksykiem, części południowej granicy z Meksykiem. Dlaczego? Dlatego, że przemytnicy wykorzystują na przykład awionetki, małe samoloty, które latają nisko, nawet niżej niż te 100 metrów, o którym mówiłem, i pokrycie naziemnymi radarami jeszcze w pofałdowanym terenie byłoby bardzo krótkie. A w momencie, kiedy mamy sterowiec, który jest w powietrzu, no to jego zasięg to jest 300 km plus.
Jeżeli pocisk manewrujący leci powiedzmy od 900 do 1000 km na godzinę z pewnym przybliżeniem, no to sam już ten zasięg daje nam powyżej kilkunastu minut na podjęcie reakcji. I nawet jeżeli potem on już leci w taką chronioną, kontrolowaną przestrzeń, to może być przez dłuższy czas śledzony przez ten sam radar, co pozwala go łatwiej zidentyfikować. Bo na przykład w momencie, jeżeli my byśmy wyśledzili taki obiekt stacją naziemną, która będzie go widzieć powiedzmy przez tylko 80 km lotu maksymalnie, a potem obliczymy sobie, gdzie on będzie i wyślemy w to miejsce myśliwce, no to załogi tych myśliwców będą przypuszczać, że to jest ten sam obiekt, ale już nie będą tego takie pewne, bo zawsze to może być inny obiekt o podobnej charakterystyce. Dlatego no, ta świadomość sytuacyjna na pewno nam się zwiększy, a wiedza o tym, co się dzieje, także co się dzieje po przeciwnej stronie, no bo radary sięgają, tak samo jak i na przykład satelity, czy też niektóre radary, inne systemy rozpoznania sięgają na nasze terytorium, no to jest podstawa do tego, żeby nie dać się zaskoczyć. Zresztą z wystąpienia inspektora sił powietrznych, pana generała Nowaka, na konferencji wynika jasno, że ten program jest uznawany przez wojskowych za bardzo potrzebny i również został uznany jako jeden z priorytetów przez służby natowskie. Ale proszę mi powiedzieć, bo pan tutaj kilkakrotnie mówiąc o przydatności tych sterowców wspomniał o wydarzeniach pod Bydgoszczą, tak szeroko komentowanych. Czy to znaczy, że ten zakup jakoś jest związany też, nie mówię, że z tym wydarzeniem, ale w ogóle z dostrzeżeniem potrzeby szybkiego wzmocnienia tutaj naszych zasobów, jeśli chodzi o te sprawy związane właśnie też z obroną polskiego nieba? Czy to jest jakiś dawniejszy program, który po prostu teraz jest realizowany? Program był planowany co najmniej od 2017 roku, dlatego że wtedy już prowadzono prace analityczne. De facto prace koncepcyjne prowadzono jeszcze wcześniej. Natomiast no, podobnie jak wiele innych programów, myślę, że tutaj pełnoskalowa wojna na Ukrainie, dlatego że wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, na pewno skłoniła decydentów do bardziej pilniejszego potraktowania tego programu. No, ja powiem jedno, jest to sprzęt rozpoznawczy, nie jest to sprzęt bojowy. Być może się nie wydaje tak spektakularny jak czołgi, okręty podwodne czy myśliwce, ale to są nasze oczy. Musimy mieć oczy i uszy, żeby wiedzieć, gdzie uderzyć, czy wiedzieć, jak się, można powiedzieć tak metaforycznie, uchylić od uderzenia. Dlatego no jeszcze raz podkreślam znaczenie tego zakupu. To w takim razie trzecia sprawa, która też wynikła w ostatnich dniach, chociaż jak rozumiem jest też efektem pewnych dłuższych procesów, szwedzkie samoloty. Szwedzkie samoloty rozpoznawcze, jak rozumiem, to też ma być wzmocnienie tych oczu polskiego wojska. Tak, dokładnie. Samolot wczesnego ostrzegania. To będzie tak naprawdę służyło podobnym celom jak ten sterowiec czy aerostat, natomiast ma to inną charakterystykę, dlatego że samolot wczesnego ostrzegania z jednej strony nie może pozostać w powietrzu przez cały czas, ale z drugiej strony jest bardziej mobilny, czyli my decydujemy, kiedy on będzie wykonywał lot i gdzie on będzie wykonywał lot. Możemy wykonywać takie loty w zależności od oceny zagrożenia w danym obszarze i w danym miejscu. Tutaj też warto dodać, że Sojusz Północnoatlantycki ma swoje samoloty wczesnego ostrzegania. Jest taka jednostka z samolotami AWACS. One stacjonują w Niemczech, ale latają też na Polską. Niektóre państwa sojusznicze mają również swoje samoloty wczesnego ostrzegania, tak jak na przykład Grecja, Turcja, no i oczywiście takie silniejsze państwa jak Wielka Brytania, Francja, Włochy, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Polska dołącza tutaj do grona stosunkowo niewielu państw. W tym gronie, miejmy nadzieję, sojuszników znajdzie się też Szwecja, która też posiada swoją flotę samolotów wczesnego ostrzegania i modernizuje je. No, każdy pilot, który ćwiczył działania w powietrzu z samolotami wczesnego ostrzegania, mówi, że wsparcie, jakie one udzielają, możliwość rozpoznania przestrzeni powietrznej na kilkaset kilometrów, wsparcie procesu dowodzenia, to jest naprawdę ogromne wzmocnienie zdolności sił powietrznych. I również do śledzenia takich celów nisko lecących, których naziemne radary nie widzą.
Także samoloty wczesnego ostrzegania i sterowce, no to będą dwa wzajemnie uzupełniające się elementy tego systemu ochrony przestrzeni powietrznej. Dodam jeszcze, że te samoloty produkcji szwedzkiej pozyskiwane są w pilnej potrzebie operacyjnej. To będą dwa samoloty. No i myślę, że w dość krótkim czasie pozwolą one znacząco naprawdę zwiększyć zdolności polskich sił powietrznych, całych polskich sił zbrojnych. Natomiast tak samo jak w wypadku sterowców aerostatów, gdzie to był program Barbara, to w planie modernizacji technicznej jest program Płomykówka, taki bardziej długofalowy i jest też możliwe, że w przyszłości te szwedzkie samoloty zostaną bądź uzupełnione, bądź wymienione przez jakąś inną zdolność, która będzie jeszcze szersza, jeżeli chodzi o właśnie nadzór nad Dziękuję, przestrzenią dziękuję bardzo. No, gdyby nie to, że trudno cieszyć się z wojny, to można powiedzieć, że to są złote lata dla pasjonatów wszelkiego typu uzbrojenia, bo można dyskutować bez końca również o tych kolejnych zakupach. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jakub Palowski, analityk portalu Defense24, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.